Siemaneczko, z tej strony Patryk i witam was w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. 8 lat temu zbudowałem dokładnie tą willę, którą zaprojektował Rizal. I na tamte czasy była to naprawdę kozacka willa. Dzisiaj po 8 latach stwierdziłem, że trzeba ją dopasować do nowego Minecrafta i dzięki temu powstało właśnie takie cudo, które teraz widzicie i które za moment zbudujemy na tym odcinku. Teraz wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego projektu. Trochę tego jest, więc na spokojnie pierw obejrzyjcie odcinek, a później razem ze mną to sobie zbudujecie, żeby się nie pomylić. Teraz z kolei wyświetlają wam się materiały potrzebne do zbudowania tego projektu. I ponownie, trochę tego jest, więc na spokojnie obejrzyjcie i wrócimy sobie, będziemy budować razem. I teraz tak, o widzowie, gdzie jest przód? No przód jest tu, gdzie jest to różowe coś. W takim razie zacznijmy sobie tutaj od lewej strony. Na początku lecimy sobie tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i tu musimy mieć 6. 2, 4, 6, idealnie, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wszystko się zgadza. Tutaj robimy sobie w taki sposób i to przeciągamy sobie aż dotąd. Tutaj natomiast robimy sobie znowu ze stone bricków. Dokładnie tak. No i tu możemy sobie przeciągnąć dotąd i tutaj również możemy sobie zrobić z kobla, po prostu z kobla. I teraz tak o. Garaż musi być na 3 wysokości, czyli mamy raz, 2, 3. No i tu na 4. kratce będziemy sobie to ładnie, pięknie zamykali w taki sposób, więc tu oczywiście musimy sobie przeciągnąć całą naszą ścianę. Ok, mamy coś takiego. I z tej strony ponownie przeciągamy sobie całą naszą ścianę. Ogólnie ta podstawa nie różni się aż tak mocno od oryginalnego projektu, niemniej jest znacząco powiększona, w sensie w tej willi będziecie mieć naprawdę dużo więcej miejsca niż mieliście w tamtej poprzedniej. Tu możemy sobie to od razu przeciągnąć i tu również zrobić coś takiego. Tylko to bym może przeniósł jedno wyżej, bo dopiero tutaj będzie, na 5. kratce będzie nasza podłoga, z uwagi na to, że całość jest osadzona o 1 niżej, nie? Czyli mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5 i połączenie. Ok. Tu będziemy mogli na tej wysokości już robić naszą podłogę, więc tu robimy coś takiego. Dobra, tu możemy sobie też przeciągnąć, bo tu będziemy mieli podłogę. Tu będziemy mogli wyłożyć sobie w ogóle całą podłogę i tą podłogę będziemy wykładali w ten sposób, że zrobimy sobie pewnie tutaj coś takiego. Tam będzie zejście. Tu możemy sobie to wszystko ładnie, fajnie wyłożyć. Deskami ciemnymi oczywiście. Ok, w taki sposób. Tutaj możemy całą podłogę już sobie zrobić. Tu będziemy mieli takie patio może, tarasik, coś takiego. Tutaj w sumie możemy sobie nawet przeciągnąć jeszcze o jedno. Czyli tu mamy 2 od tego murku i sobie to przeciągamy w ten sposób, bo tu będziemy mieli naszą ścianę, którą też od razu możemy sobie wymurować. Ok, to będzie coś takiego w tym miejscu. No i tak, no i tutaj oczywiście też będziemy mieli w ten sposób taki podział mniej więcej pomieszczenia. Tutaj będziemy mieli po tej stronie chyba litą ścianę, jeżeli się nie mylę, a wręcz jestem tego pewien. Ale ewentualnie zaraz wam jeszcze to powiem. Na początku zróbmy sobie po prostu litą ścianę i powiem wam, czy gdzieś tutaj będziemy robili okna, jak na to popatrzę. Oczywiście, że nie. I teraz tak o, tutaj możemy sobie zrobić wejście na 2, albo nawet możemy zrobić tak o. Tu dajemy na 3 wysokości i teraz tutaj przeciągamy sobie o. W taki właśnie sposób. I tutaj będziemy mieli w ten sposób zrobione okno. Do tamtej strony przejdziemy sobie za chwilę, ponieważ musimy podziałać sobie tutaj nad tym przodem. I teraz tak o, tutaj robimy sobie na 3, raz, 2, 3. Natomiast tutaj ze stone'a po prostu robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj tak samo sobie to przeciągamy i tu możemy to wszystko wyłożyć stone'em, bo tu nic innego nam nie będzie już potrzebne. Nie będziemy tego w żaden sposób teksturować w tym miejscu z uwagi na to, że tej tekstury i tak będziemy mieć tutaj naprawdę dużo, o czym się przekonacie później.
Więc to na razie możemy po prostu zostawić dokładnie w taki sposób, jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o podjazd, to tutaj możemy sobie zrobić no tak, dotąd możemy powiedzieć, mogę spokojnie powiedzieć sobie, że dotąd. Zrobimy sobie w taki sposób. Dobra, to możemy sobie to wyciąć, bo tu uwzględniłem, jeżeli się nie mylę, ten kwietnik taki, który tu będzie. Jeżeli nie, to sobie to później dorobimy. To nie jest żaden problem. I to wiecie co, może po prostu zrobię komendą, żeby szybciej było, czyli po prostu wyłożę sobie to stone'em i zaczniemy sobie to teksturować, żeby nie tracić czasu. Set stone, gitara i teraz możemy sobie zacząć to teksturować. Ja to teksturowałem oczywiście, widzowie, jak zawsze na ślepo z kilku rodzajów bloków, bo użyłem do tego, jak widzicie, stone'a, użyłem do tego wypolerowanego andezytu, żeby to też troszeczkę inaczej wyglądało, fajniej. I tak jak widzicie, robiłem to totalnie na ślepo. Jeżeli wy będziecie robili to dokładnie w tych samych miejscach, w których to robię ja, to materiałów wam starczy idealnie, no bo brałem materiały właśnie z tego, co tutaj sobie robiłem, z tego konkretnego projektu, więc powinno wam materiałów bez problemu starczyć. Jeżeli robicie to jakoś po swojemu, do czego zachęcam, to wtedy będziecie mieć tutaj inną liczbę materiałów, nie? Także żebyście się nie denerwowali, że ej, bo Patryk, u ciebie tu jest jakoś inaczej, u nas jest inaczej. No będzie inaczej, no bo inne proporcje materiałów wykorzystujemy, nie? Dobra. I teraz możemy sobie przejść tutaj do tyłu naszego budynku. I tutaj teraz robimy tak o. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Mamy. Teraz tutaj robimy sobie schodki w taki sposób. Tu mamy na 1. Tu będziemy mieli znowu schodki. Żeby było takie, żeby powstało takie okno. I tutaj dostawiamy kolejny raz coś takiego, żebyśmy mieli tutaj takie okno dokładnie w ten sposób zrobione. Tutaj od przodu jeszcze, tak jak mówiłem, będziemy stawiali sobie coś takiego i w tym miejscu moglibyśmy w teorii zrobić jakiś kwietnik. Ja bym go zrobił na 3, czyli tutaj bym zrobił coś takiego z gładkiego sandstone, nie sandstone'a, tylko z kwarcu. Teraz tutaj jak mamy tą obramówkę, no to tą obramówkę możemy już sobie całą zrobić, bo tutaj będzie szedł basen. Okej, elegancko. Możemy nawet ten basen, już bym powiedział, wykopać nawet. Czyli tak o, tu będzie kwietnik. Tutaj natomiast będziemy robili coś takiego, że tu będzie wypływała nam elegancko woda. Tu możemy sobie to już zrobić w ten sposób. To całą ziemię stąd możemy sobie usunąć w taki sposób. Tu oczywiście na początek musimy sobie wszystko podmienić na gładki kwarc, którego będziecie potrzebowali w dużych ilościach, tak jak widzicie, bo ja tutaj nie szczędziłem tego kwarcu, ale na szczęście jest on stosunkowo łatwo dostępny, więc nie będzie to aż takie trudne. Kwarc, smooth kwarc. Ok, w taki sposób i tu już basen mamy tak naprawdę wykopany. Możemy nawet od razu w sumie zrobić tutaj wodę, żeby była set water. Ja jak coś używałem do tego modyfikacji Word Edit, teraz będę potrzebował jeszcze wody, ponieważ ta woda będzie mi potrzebna do tego, żeby tutaj zrobić takie coś, o, elegancko, że to niby stąd ta woda tutaj wypływa. No i oczywiście będziemy potrzebowali niczego innego jak oświetlenia do samego basenu. Jeżeli o oświetlenie chodzi, robimy tak o 2 odstępu z tej, 2 odstępu z tej i tu teraz tak naprawdę mamy ładnie, pięknie o 2 i wstawiamy sobie tutaj latarnię i tutaj tak samo i będziemy mieć to zrobione. Jeżeli chcecie, tutaj też możecie dostawić, ale widzicie, to już tak trochę tutaj nie wygląda, więc ja stwierdziłem, że tutaj zrobimy w ten sposób, ale już basen mamy tak naprawdę zrobiony, ale my tak skaczemy tutaj przód, mamy już praktycznie zrobione, bym powiedział, chociaż tu jeszcze nam został całkiem spory element, ale już to zostawimy na koniec, bo to już typowo jest element dekoracyjny, basen jeszcze jest taką w miarę integralną częścią. Niemniej, co z garażem? Jeśli o garaż chodzi, to będziemy wykorzystywali do tego łupki i ja sobie łupki po prostu zrobiłem w taki sposób, tutaj już nic nie kombinowałem, tu dodałem jeszcze sobie klapy, tutaj dodałem w dół powieszone
dźwignię i do tego oświetlenie w taki sposób, żeby to były takie, wiecie, kinkiety, coś takiego. Tak to można nazwać. I teraz, zanim pójdziemy dalej, słuchajcie, to musimy trochę to poteksturować. I ja sobie to zrobiłem w taki sposób, że jak widzicie tutaj na ślepo powstawiałem sobie w różne miejsca okorowane drewno. Tutaj nie robiłem tego na tej 5. kratce, bo tu na tej 5. kratce i tak będzie szedł kwarc, więc bez sensu, to jest tylko strata materiałów. Tutaj na tej najniższej też teoretycznie nie trzeba, chyba że tutaj z przodu, no bo tu również będzie to niesamowitą stratą materiałów, nie? Dobra, to mamy, tu możemy sobie też zrobić tak, tu możemy nawet w ten sposób, tutaj możemy sobie też coś wymyślić, tu będzie to widoczne, to możemy, tutaj też będzie to widoczne, to możemy, no tylko właśnie tutaj pamiętajcie, żeby to zrobić w bok, nie? Jak teksturujecie tutaj ten element, żeby to się wszystko fajnie zgadzało, chociaż tu i tak będzie szedł kwarc, no znowu, chociaż nie, tu będzie szła półpłytka kwarcowa, to tu możecie. Tu możecie, bo tu będzie szła półpłytka kwarcowa, więc tu teoretycznie możemy. Tu będą szły liście, więc niekoniecznie. Tutaj możemy, tutaj możemy, tutaj możemy. Tu też możemy. Tu jeżeli chcecie tą ścianę teksturować w jakikolwiek sposób, to też możecie, ale nie musicie. Tu jeżeli chodzi o podłogę, ja jej w ogóle nie wypełniałem. Jeżeli chcecie to zrobić na drogo, w sensie, że będzie to was kosztowało materiał, no to możecie to zrobić ze stone'a, a jeżeli nie, to możecie tu normalnie walnąć po prostu deski, set spruce, planks, tak samo świerkowe i będzie to też spoko wyglądało. Tu jeżeli chcecie to teksturować tą ścianę, to już jest tylko dla was wizualna wersja. Jeżeli chcecie mieć tutaj jakąś tam względnie estetykę zachowaną, to spoko. Na pewno tutaj tą ścianę możecie sobie poteksturować jeszcze. Ja ją teksturowałem stone'em, żeby ona nie ma być taka, wiecie, mocno wyteksturowana, tylko właśnie tak delikatnie, że jak ktoś się przyjrzy, to zobaczy, faktycznie to jest też poteksturowane, ale nie tak, że widać to od razu tak z bomby na zasadzie, że wiecie, że o patrzcie, to jest sobie wszędzie wszystko jest wyteksturowane. No nie, tak nie musi być. Dobra, bierzemy sobie teraz kwarcowe schodki i te kwarcowe schodki wstawiamy sobie tutaj, bo tu będziemy mieć Shibę, to Shiba. I teraz tak naprawdę byśmy musieli zrobić wejście na górę. Wejście na górę ja zrobiłem sobie w taki sposób, że tutaj sobie je zrobiłem w taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki normalny sposób. Ciężko mi to wytłumaczyć, wiecie, że tak po prostu sobie wskakujecie i jesteście u góry, nie? O, cyk, 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 cyk. Tutaj już sobie wchodzicie i macie super to zrobione. Tu oczywiście możemy sobie to wszystko już wyłożyć deskami. Tych desek nie musicie już teksturować w żaden sposób, bo to będzie git. To nam w zupełności wystarczy. Ok. Mamy coś takiego. Tutaj fajnie zrobione. Tutaj tak samo. Możemy to sobie wyłożyć. No i oczywiście garaż również, ale to już zrobię komendą, żeby się nie caskać. Ok. Mam to zrobione i teraz możemy przejść do zrobienia drugiego piętra. Te wszystkie rzeczy sobie poustawiamy za sekundę, dobra? I teraz tak. Tutaj 3. Tutaj będzie szła szyba dotąd. Więc w taki sposób 3. Tutaj będzie szyba szła dotąd, więc tutaj 2. Ona będzie szła odtąd, więc tutaj ciach. Dobra, tu na 2. Tu na 2. I tak naprawdę zarys ścian mamy zrobiony, mówiąc szczerze. I teraz tak o, z gładkiego kwarcu tutaj sobie przeciągamy, tak jak mówiłem, dotąd. Z tej strony tak samo możemy sobie to przeciągnąć dookoła, elegancko. No i teraz to zależy co chcecie. To znaczy, albo możecie tutaj machnąć to w ten sposób całą ścianę, tutaj o dotąd, w taki sposób. Ja to zrobię ponownie Word Editem, dobra, żeby po prostu szło szybciej. Set Smooth Quartz, ok. Możecie to zrobić albo w taki sposób, że tu macie taką litą ścianę
i dzięki temu tu macie trochę jaśniej w pomieszczeniu, ale ja to zrobiłem na przykład w taki sposób, że nie chciałem mieć tutaj tego kwarcu, chociaż to jest duża oszczędność materiału, bo nie musicie wtedy tak dużo zbierać świerku, ale wydaje mi się, że świerk jest na tyle łatwo dostępny, że możecie sobie na to pozwolić i tutaj świerkowe wtedy deseczki walnąć w taki sposób i to będzie też jak najbardziej git. Ponownie to zależy od tego, co chcecie tutaj zrobić, nie? I teraz tak o, ja biorę sobie szarą glinę, nie, szary beton, concrete, to jest beton i ten szary beton sobie przeciągam tutaj w taki sposób elegancko. Dobra, i teraz tutaj, zanim wstawię jeszcze szyby, to sobie mogę przeciągnąć już ten kwarc w ten sposób. Ok, i dzięki temu mam już tutaj to powiększone całkiem fajnie. Tutaj teraz mogę sobie dostawić 2, tutaj 2 i teraz odtąd zabudować i przeciągnąć sobie w taki sposób. Tu ten sufit będzie w tym miejscu niższy tak naprawdę, nie, jak sobie popatrzycie. To on będzie tutaj na 2, ale moim zdaniem jest mega spoko, więc dlaczego by nie. I teraz tak naprawdę tutaj robicie sobie tak, że tutaj sobie przeciągacie dookoła ładnie, pięknie w taki sposób. Cyk, 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 cyk. I tutaj tak samo przeciągamy sobie dookoła. A tutaj robicie sobie to poziom niżej, czyli w ten sposób. O, zanim jeszcze wstawimy szyby, żebyście później nie płakali, że musicie szyby wybijać, to robimy coś takiego. I teraz tak o, jeżeli chodzi o świetliki, ja świetlików, wiecie, że ja lubię świetliki, ale tu ich nie robiłem. Może błąd, może nie. Niemniej tutaj ich nie robiłem. Set, concrete. Ok, mam to już wyłożone i tutaj tak samo sobie wyłożę tym oksą. I mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą bryłę domu, to mamy już ją tak naprawdę zrobioną. Musimy jeszcze powstawiać drzwi, okna, jakieś oświetlenie zrobić i będziemy mieli sam domek gotowy. Tylko teraz tak o. Tutaj, tak jak mówiłem, może wyłączę shadery, żeby było lepiej widoczne. Ja sobie to mimo wszystko jakoś tam poteksturowałem, bo chciałem, żeby to było poteksturowane. Od Was zależy, czy sobie zrobicie to podobnie, czy też nie. Ja sobie to poteksturowałem, żeby to... No jak widzicie, bez shaderów też to super wygląda, więc słuchajcie, w ogóle bezdyskusyjnie. No i tu możemy sobie już wstawić nasze szyby, żeby to dobrze wyglądało, już miało wszystko zrobione. Dobra, tu mamy w taki sposób, elegancko. No i tu również wstawię sobie tutaj szyby. Ok. Dobra, mam to zrobione. Tutaj tak samo mogę sobie wstawić już szyby, bo tu wszędzie będą szły. Oczywiście, jeżeli nie macie tych szyb no czarnych, to możecie wstawić zwykłe białe i też będzie spoko. Ja wstawiam czarne, bo je bardzo lubię, także nawet jeżeli będę miał tam trochę w środku mniej światła, to jakoś mnie to niespecjalnie, powiem Wam szczerze, boli, bo no, moim zdaniem będzie to wyglądało po prostu dobrze, nie? I tu też możemy sobie wstawić elegancko litą ścianę na tych naszych schodkach w taki sposób. Tutaj pyk, 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 pyk. Dobra. No i tu pozostała nam jeszcze ta szyba do wstawienia. Super. I tutaj ta szyba do wstawienia. Super. I teraz tak, tutaj sobie wstawiłem jedno oświetlenie, tutaj wstawiłem sobie gdzieś drugie oświetlenie. Tutaj jeżeli chodzi o wejście, oczywiście ja sobie zrobiłem dwie takie, nie wiem jak to w sumie nazwać, takie poręcze może, no i tu oczywiście w ten sposób, jeżeli chodzi o oświetlenie, starałem się je robić tutaj przy ścianach samych. Tutaj wiecie co, jeżeli nie chcecie mieć takiego uskoku, bo wiem, że może to niektórym Wam nie pasować, to możecie sobie wstawić tutaj po prostu schodki i to będzie fajnie tak się łączyło moim zdaniem, ale to już jakby od Was zależy, co sobie z tym zrobicie. Coś takiego i wydaje mi się, że tyle oświetlenia powinno w zupełności wystarczyć do tego, żeby Wam się tutaj nic nie spawnowało, ewentualnie tutaj jeszcze możecie dostawić, a to już od Was zależy. Wydaje mi się, że to powinno w zupełności wystarczyć z tego co pamiętam, jak sprawdzałem, że żaden potworek tu się nie spawnował. No i tutaj
również możecie sobie dostawić w taki sposób i tutaj elegancko robimy sobie jeszcze wejście i tu bym proponował Wam zrobić na przykład, nie wiem, magazyn, możecie zrobić też tutaj w ten sposób. No i jeżeli chodzi o drzwi, to ja sobie wstawiłem tutaj, no właśnie, tylko jak wstawię tak, to nie będzie, jak wstawię tak, to będzie. O, elegancko i tutaj tak samo drzwi i chatę, tak naprawdę samą chatę macie praktycznie skończoną, tylko wiadomo, ona bez tych wszystkich tutaj dekoracji nie będzie tak imponująco wyglądała, więc przechodzimy teraz tutaj właśnie do tej części już bardziej dekoracyjnej, nie? No i widzicie, na shaderach to już w ogóle jest ona bez shaderów wygląda super, a z shaderami to już w ogóle, widzowie, kosmos. Dobrze. I teraz co my tutaj robimy? Tutaj prowadzimy sobie coś takiego aż dotąd, a tutaj natomiast robimy sobie taki, bym powiedział, nawet kwietnik. W ten sposób. Tutaj teraz wykładamy sobie deskami elegancko i to już wszystko tutaj możemy sobie normalnie, widzowie, powykładać deskami, żeby to już tutaj było takie nasze drugie patio, bym powiedział, bo tu będziemy mieli jedno siedzonka, tu będziemy mieli drugie siedzonka, nie? I tutaj tak naprawdę robimy sobie teraz raz, dwa, trzy. Ok. Tu robimy sobie dwa do góry. Tutaj 2 do góry, tutaj 2 do góry, tutaj 2 do góry, tutaj 2 do góry i tutaj 2 do góry. I teraz tak, tu sobie na to nakładamy półpłytki, one muszą wychodzić tutaj dotąd. Ok, także robimy sobie takie, przeciągamy sobie to dokładnie w ten sam sposób tutaj. Dobra, i teraz musimy sprawdzić, czy mamy co jeden. Mamy co jeden, więc wszystko nam się elegancko zgadza. Możemy sobie to tutaj mega ładnie pozamykać. Tutaj natomiast możemy sobie wstawić ziemię, czy cokolwiek innego, bo tutaj będziemy stawiali sobie liście. I teraz tak. Teraz tutaj robimy sobie krzesełka i ja bym je zrobił w ten sposób. Ok, i tu możemy sobie stawić na 2 coś takiego, natomiast tutaj możemy już sobie wtedy powstawiać w ten sposób. Ciach, 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 ciach. Super, żeby to wyglądało ładnie, pięknie nam. Ok, i tu tak samo możemy jeszcze jeden dostawić. Tu mamy takie jedno siedzonko przed basenem. Super, tutaj jeżeli chodzi o liście, to możemy sobie stawić liście azalii w taki sposób, natomiast tu ja jeszcze sobie postawiłem tak, żeby tutaj była, wiecie, taka pochodnia odstraszająca komary, czy coś tam, no wiecie, o co mi chodzi, takie są takie pierdółki. Tu możemy sobie stawić ciach i tu możemy sobie stawić ciach, takie dodatkowe oświetlenie, tu możemy stawić sobie zwykłe liście i tutaj, drodzy widzowie, tutaj robimy tak, że tutaj macie jeden, to wstawiacie sobie tak, tak i tak, żeby tu było na 4, czyli mamy jeden w tą i 2 w tą. Natomiast tutaj będziemy mieli takie 2 fotele, które będą szły. Wydaje mi się, że tutaj tylko trzeba zrobić większy odstęp na 3 z uwagi na to, że tu będzie stoliczek. Super. I to możemy sobie również tutaj podomykać w taki sposób, że tu było, wiecie, takie fotele fajne do posiedzenia sobie przed chatą. No i widzicie, i to już o ile to lepiej wygląda, nie? No już po prostu jest lodzio miodzio, widzowie, a ja jeszcze nie skończyłem. Kolejnym elementem są oczywiście liście. Liście możemy sobie tutaj przeciągnąć w ten sposób. Ja je przeciągnąłem sobie dotąd. No i tu również możecie sobie te liście przeciągnąć tak naprawdę gdzie chcecie. Nawet w taki sposób, jeżeli coś Wam tutaj odpowiada lub nie odpowiada. Albo możecie w ogóle to przeciągnąć tak całkowicie, żeby to było wszędzie tak obsadzone tymi liśćmi i przyda Wam się jeszcze ta latarnia z uwagi na to, że ja sobie też tutaj to oświetlałem gdzieś, tak ponownie tak na oko, żeby to było, nie? Żeby tego nie było za dużo, żebyście też nie musieli latać co 5 sekund do świątyni po jakieś materiały, to po prostu sobie tak to delikatnie możecie pooświetlać tutaj i tutaj. Nawet możecie zostawić to powycinane, jeżeli chcecie, nie? Tak na przykład, tu możecie sobie zostawić wycięte, żeby to tak wyglądało, że jest fajnie oświetlone, nie? Jeżeli chcecie. Jeżeli nie, to możecie to sobie normalnie zabudować i też będzie to oświetlało. Co prawda troszeczkę mniej, będzie to bardziej subtelne, ale to już od Was zależy, jak to chcecie tutaj zrobić. Tu na pewno będzie nam potrzebna jeszcze trawa, tylko ta wysoka. O właśnie, ta wysoka trawa. I ja w oryginalnym projekcie posadziłem sobie tą trawę tutaj, żeby ona tak fajnie wyglądała, ale teraz pomyślałem, że możecie stawić to i to nawet będzie lepiej wyglądało, szczerze Wam powiem. Tak mi się wydaje, albo tak
na zmianę, że tutaj wstawicie sobie trawę, a tutaj to. No nie wiem, zostawiam to wam. Jakby jak sobie to zrobicie, tak będziecie to mieli i możemy teraz przejść dalej. Dalej, drodzy widzowie, musimy sobie przeciągnąć ścieżkę i tą ścieżkę będziemy sobie przeciągali tak, że tutaj zrobimy sobie coś takiego, to możemy sobie ładnie, pięknie wyłożyć. I oczywiście to również możecie sobie poteksturować, więc ja sobie wezmę w sumie kilka tych elemencików, które mogę wykorzystać do teksturowania. Wziąłem wszystko? Chyba wziąłem wszystko. I tutaj sobie to jeszcze jakoś poteksturuję tym andezytem i brikami, żeby to, wiecie, wyglądało jakoś w miarę spoko. Nie to, tylko chciałem briki tu wstawić. O, git. Widzicie? No to dużo lepiej to wygląda. I tutaj robimy sobie na 3, a tutaj na 2. I to sobie przeciągamy. O, dotąd. I tu tak samo. Oczywiście, no może nie tak. Tutaj oczywiście sobie to też ładnie, pięknie wywalamy i możemy sobie to jakoś tam zmyślnie poteksturować, czyli tutaj jakieś tam, wiecie, pojedyncze koble, tu jakiś andezyt, gdzieś tu jakiś stone brick, żeby to super wyglądało. Tu możemy stawić sobie liście azalii na 3, o, raz, 2, 3, coś takiego, żeby to jeszcze była dodatkowa dekoracja. Tu na przykład moglibyśmy sobie wstawić jeszcze doniczkę, tylko nie wiem, czy tu bym zwykłych liści nie posadził, takiego, wiecie, drzewka po prostu bym nie zrobił, takiego małego. Dajmy tutaj doniczkę elegancko i tego suchego krzaczka, gdzie on jest skórkowany. O, deadbush, właśnie, ciebie szukałem. O, cyk, elegancko i tu mamy też jeszcze takie mini drzewko, no ale teraz trzeba by jeszcze zbudować nasze docelowe drzewka, które będą nam tutaj fajnie robiły klimacik. Czyli teraz tak, od tego robimy 2 odstępu, raz, 2 i tutaj robimy taką dużą donicę elegancką i na 8 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i teraz trzeba będzie to przyzdobić liśćmi. I teraz jak to zrobić najprościej? Najprościej zrobić 2 odstępu i na początku zbudować coś takiego. Tak będzie mi po prostu to najłatwiej wam wytłumaczyć, nie? Robimy sobie coś takiego elegancko do samej góry. Ok, no i tu oczywiście robimy standardowo sobie w taki oto sposób. Mamy taką pałkę drewnianą. I teraz tak, przejdźmy tutaj do przodu. Teraz patrząc od przodu, tu możemy zrobić 2 odstępu i tutaj zrobić coś takiego, a tutaj pyk. I to na przykład możemy sobie nawet spróbować wywalić. Chociaż tu bym w sumie na razie zostawił, tu bym wywalił. O, mamy coś takiego z tej strony. Przejdźmy teraz tutaj do prawej strony. W prawej stronie możemy zrobić taką. Tu zrobimy taką L-kę. Tu wywalimy sobie 3. Tu u góry wywalimy sobie T2, T2 i ten jeden. Coś takiego. I w sumie te też możemy wywalić od razu, żeby to było troszeczkę niżej. O, coś takiego. I teraz możemy przejść do tyłu. Z tyłu tutaj możemy stawić sobie 2, to wywalić i teraz jak zjedziemy sobie na sam dół, to te 2 też możemy wywalić. Widzicie, już to zaczyna wyglądać całkiem jak takie fajne customowe drzewko. I przechodzimy do naszej ostatniej strony. I tu możemy zrobić raz, 2, 3, raz, 2, tak naprawdę, o, cosik takiego mamy, że tu macie taki lekki piorunek i teraz wywalamy sobie ten i tutaj ten dzynzel na dole. I tak oto prezentuje się nasze customowe drzewko. I skoro już wiemy, jak je zrobić, to ja po prostu sobie teraz, wiecie co, wezmę i skopiuję je sobie, żeby już nie kombinować od nowa i nie tracić po prostu waszego czasu. Wezmę sobie tak, stanę sobie tutaj. Może nie tutaj, tylko wstanę sobie z tej strony. Ok. Przejdę sobie tu w to miejsce. O, teraz zrobię 1 odstępu, czyli gdzieś tutaj i tu sobie spróbuję to wkleić. Nie zawsze wszystko idzie tak, jakbym sobie to wyobrażał. Na szczęście mam komendę cofającą. Nie wiem, dlaczego mi się to nie skopiowało tutaj. Bez kitu. Tu prawo. Copy. I jeszcze raz spróbujemy, może tym razem przejdzie. Elegancko. Tutaj. O! No i teraz przeszło. Gitara.
Dobra, i dokładnie takie samo drzewko budujemy sobie tu z tyłu. Środek ma być tutaj obok tej pochodni, w sensie stajecie sobie tutaj przy pochodni, wychodzicie, robicie jeden odstępu, doniczka i dokładnie identyczne drzewko, jakie macie tutaj, budujecie tam. I takim właśnie sposobem, drodzy widzowie, cała nasza willa jest już skończona i po modernizacji, słuchajcie. No moim zdaniem wygląda to 1000 razy lepiej niż ta nasza stara willa, która jest tutaj, nie? Ona jest taka, wiecie... Ona jest malutka taka, no nie, no to wygląda jak z innej epoki, nie? No to wygląda jak z innej epoki Minecrafta, no słuchajcie, no co by nie mówić, wygląda to jak z innej epoki Minecrafta, nie? Tu macie takiego klocka, a tu już macie taką naprawdę kozacką, fajną willę, która na 200% przykuje uwagę gdzieś tam na serwerach i tak dalej. No nie, no to jest sztos, po prostu sztos, więc jeżeli wam się podoba, to oczywiście podbicie ten odcinek, to was nic nie kosztuje, a mi to daje naprawdę mega boosta. Zostawcie komentarz, bo jest praktycznie liczony tak samo jak subskrypcja, łapkę w górę, bo o dziwo to też jest tak samo liczone. No i na końcu możecie zostawić jeszcze suba, jeżeli lubicie mnie po prostu, nie to co robię, tylko lubicie mnie i lubicie ze mną spędzać czas, jakkolwiek wam umilam dzień, to zachęcam serdecznie do zostawienia subka. Z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kiedy? Nie mam pojęcia. Siemano, Rapajos i ja. Cześć!